Siema, tu Wahacz. Volvo EX30 to naprawdę specyficznie zaprojektowane auto, biorąc pod uwagę jego sposób obsługi, a także zastosowane układy napędowe. W konsekwencji wzbudziło ono we mnie mocno zróżnicowane emocje. Zapraszam na test tego małego elektryka, gdzie wyjaśnię, o co mi chodzi. Przez małego rozumiem nadwozie mające 423 cm długości i 183 cm szerokości, co przekłada się na fakt, że EX30 jest najmniejszym Volvo, jakie kiedykolwiek zostało stworzone. Jest to zarazem pierwszy model, który powstał od zera jako samochód elektryczny, bo wcześniejsze twory, jak XC40 Recharge i bazujące na nim C40, opierały się o konstrukcje pierwotnie spalinowe. Biorąc pod uwagę mocne postawienie Volvo na elektryfikację swojej gamy, jest to zarazem bardzo ważny dla nich model, bo producent starał się, aby był on możliwie przystępny cenowo i kosztuje w Polsce od 169 900 zł, co jak na elektryka, i to marki premium, jest ciekawie ustaloną kwotą. Gdzieś zatem Volvo musiało poszukać oszczędności i nie zrobiło tego w wyglądzie nadwozia, bo auto ma dosyć prosty, ale wyrazisty design znany ze spalinowców tej marki, przerobiony tak, aby pasował do mniejszego modelu, mającego być, jak to się teraz modnie mówi, bardziej lifestyle'owym. Nie ma co tutaj oczywiście szukać elegancji np. S90, ale EX30 prezentuje się według mnie naprawdę ładnie i nowocześnie, zwłaszcza z opcjonalnymi 20-calowymi kołami za 3999 zł. Oszczędności doszukiwać się można za to we wnętrzu auta, jest to związane ze wspominaną obsługą, ale zanim o nich powiem, wspomnę o miejscu, gdzie EX30 porównywać można z super samochodami i o czynniku budującym jego specyficzność, czyli o zastosowanym układzie napędowym. W tym obszarze Volvo zaszalało i już bazowa odmiana oznacza 272 konie mechaniczne, czyli moc, której można by się spodziewać na szczycie oferty, a nie jej początku. Tutaj taka moc może być połączona albo z mniejszymi akumulatorami 501 kWh zapewniającymi według WLTP do 337 km zasięgu w cyklu mieszanym, albo z większymi 69 kWh, co daje zasięg do 476 km i wtedy napędzana jest tylna oś. Jest też wersja mocniejsza, gdzie dochodzi drugi silnik, jak w aucie, które dostałem, i Twin Engine Performance oznacza 428 koni mechanicznych i przyspieszenie do 100 km na godzinę w czasie 3,6 sekundy. I jest to czynnik, który wzbudzał we mnie emocje, te pozytywne, ponieważ jazda tak potężnym elektrykiem to naprawdę masa frajdy. Przyznam uczciwie, że nie widzę racjonalnego powodu, że ten silnik się w EX30 znalazł, bo jak na takiego małego SUV-a o niesportowym przeznaczeniu jest to aż absurdalna moc, no ale jakoś musiałem z nią żyć i łatwość, z jaką to auto przyspiesza bez względu na prędkość, jest niesamowita. Domyślnie pedał gazu jest w EX30 trochę przytemperowany i wciskając go lżej, samochód nie wyrywa aż tak od razu i brutalnie do przodu, a po wciśnięciu do oporu, na przykład wyjeżdżając z terenu zabudowanego, występuje bardzo krótka jakby chwila opóźnienia przed uwolnieniem całej mocy, tak jakby komputer upewniał się, czy na 100% chcemy to zrobić. Ten tryb zdecydowanie preferowałem, bo również na nim, wciskając maksymalnie prawy pedał, przy nawet lekko skręconych kołach, na przykład zjeżdżając z ronda, musiałem mocniej trzymać kierownicę, bo auto zaczynało walczyć o przyczepność, a mówię tutaj o idealnie suchej nawierzchni. W menu ukryty jest jeszcze tryb Performance All-Wheel Drive, gdzie obawy samochodowego komputera znikają i wtedy brutalne wciskanie w fotel następuje po każdym wciśnięciu gazu, co jest, nie ukrywam, super wrażeniem, i w EX30 nieraz aż czekałem na światła czy inną okazję, aby mocno przyspieszyć, a ponieważ mamy tutaj do czynienia z elektrykiem, to najostrzej i najfajniej jest to robić przy niskich prędkościach, więc można się bawić bez obawy o jakiś wysoki mandat, chociaż wciąż trzeba się pilnować, bo auto przyspiesza wyjątkowo łatwo. Bez względu na ustawienia, EX30 zapewnia pełne bezpieczeństwo wykonywania manewrów wymagających przyspieszania i już pomijając samą frajdę wynikającą z dynamiki, to po prostu fajnie jeździ się wiedząc, że na przykład jakieś włączanie się do ruchu można realizować tak sprawnie. Ale powtórzę, zdroworozsądkowo ten silnik nie ma tutaj sensu i jeśli ktoś nie chce po prostu czasami sobie poszaleć i przepalić trochę kilowatogodzin, to lepiej wziąć słabszy wariant, który wciąż słaby nie jest. Układ napędowy w testowanym modelu okazał się też nadspodziewanie oszczędny, bo co prawda EX30 to małe auto, ale jednak obawiałem się, że dwa tak mocne silniki będą swoje ciągnęły, a tymczasem jadąc normalnie, ale dynamicznie na drogach poza miastem z limitami do 90 km na godzinę, komputer pokazywał mi średnio 17-18 kWh na setkę. Na ekspresówkach wynik ten rósł do 20-21 kWh, a na autostradach do około 24-25. Z kolei w Warszawie mogłem liczyć na
średnia zużycie energii w okolicach 14-16 kWh, zatem rozsądne wartości i też takie, które gwarantowały mi duży zasięg, bo w mieszanej jeździe bez długich przebiegów na drogach szybkiego ruchu mogłem liczyć na około 450 km bez konieczności podładowywania przy temperaturze na dworze w okolicach 10 stopni. Jeśli chodzi o ładowanie, to uzupełniać energię w EX30 można na dwa sposoby. Szybszy to prąd stały i złącze CCS i wtedy katalogowo auto może przyjąć moc do 175 kW. Testowany model ładowałem na 150 i 200 kW ładowarkach i maksymalną podawaną przez producenta wartość wyciągnąć można poniżej 40-50% naładowania. Wtedy w okolicach 50% moc przyjmowana przez EX30 spada do 86 kW, przy około 70% do okolic 65 kW, a przy 80% skokowo do 38, ale finalnie średnia wyciągnięta z tych wartości pozwala na osiągnięcie deklarowanych przez producenta około 26 minut od 10 do 80%, co jest bardzo dobrą szybkością. Nie ma co się tylko nastawiać na ciągłe wyciskanie 175 kW i że najwięcej osiągnąć można tutaj przy mocniej rozładowanej baterii. Niestety z poziomu samochodu nie można tego śledzić, bo sekcja informacyjna podczas ładowania jest bardzo skromna i nie pokazuje aktualnie przyjmowanej mocy. Auto wspiera też prąd zmienny poprzez kabel typu drugiego i wtedy maksymalna moc to 11 kW, a w Ultra opcjonalnie aż 22 kW. Katalogowo z mniejszą mocą ładowanie od zera do pełna trwać ma około 8 godzin. Jeśli chodzi o kontrolę układu elektrycznego, to EX30 ma ubogie, jeśli chodzi o funkcje menu temu poświęcone. Można dostroić same podstawy, jak procent, do którego będzie ładować się auto. Jest za to możliwość jazdy w trybie jednego pedału. Przejdźmy już do wnętrza samochodu, gdzie dostajemy wyjątkowo minimalistyczny projekt, z tym minimalizmem posuniętym znacznie bardziej niż w przypadku spalinowych modeli Volvo. Design tej kabiny prezentuje się moim zdaniem ładnie i futurystycznie, ale takie podejście pociągnęło za sobą różne konsekwencje. Chociażby w pełni pozbyto się zegarów przed kierowcą, mamy tutaj tylko czujniki monitorujące jego uwagę i bardzo mi brakowało tego zestawu wskaźników. Jest to mój największy zarzut ergonomiczny do tej kabiny, ponieważ informacje o prędkości, zasięgu są tutaj. Jest zbyt wiele tutaj różnych wskazań, drobnych czcionek, więc nie jest to czytelne. No i też trzeba odrywać wzrok od tego, co znajduje się bezpośrednio przed samochodem, aby sprawdzić prędkość, a w tak mocnym samochodzie warto tą prędkość sprawdzać, więc jest to bardzo niewygodne, więc jakiś chociaż tutaj minimalny ekranik z podstawowymi informacjami powinien się znaleźć, ewentualnie wyświetlacz head-up. Jego niestety w żadnej wersji wyposażeniowej tu nie ma. Pozbyto się także wszystkich przycisków z drzwi, co skutkuje faktem, że aby sterować szybami, trzeba sięgnąć na tunel środkowy. Mamy dwa przełączniki. Aby zmieniać położenie szyb tylnych, trzeba dotknąć ten dotykowy przycisk. Mamy też tutaj przyciski również dotykowe do sterowania centralnym zamkiem. Wbrew obawom przez przypadek tych przycisków nie naciskałem, więc nie jest źle, chociaż wciąż wolałbym, żeby były one klasycznie na drzwiach. Wciąż jednak znacznie gorszy los spotkał sterowanie lusterkami, ponieważ aby dostroić ich położenie, trzeba wejść w menu, wybrać odpowiednie lusterko i później przy pomocy przycisków na kierownicy służących normalnie do obsługi systemu audio dostrajać położenie. Wymaga to zdecydowanie więcej uwagi, niż gdyby tutaj było po prostu jakieś pokrętło. W to samo menu trzeba wejść, aby sterować światłami, to znaczy wyłączyć je, czy przełączyć z automatu na mijanie, jeśli akurat potrzebujemy. Każda tego typu operacja wymaga potwierdzenia przyciskiem OK na kierownicy. Steruje się też tutaj światłami przeciwmgielnymi i tyle kroków, tyle klikania, aby zmienić coś tak elementarnego jak światła, aż trudno mi uwierzyć, że takie rozwiązanie się tutaj znalazło. To menu nazwane szybkim sterowaniem zawiera też obsługę dekoracyjnego oświetlenia, to pokażę później, odmrażanie szyby, otwieranie bagażnika oraz otwieranie schowka, który też jest sterowany z poziomu komputera. Nie ma tutaj żadnego fizycznego elementu, który mógłby go w inny sposób otworzyć. Jest on niezbyt duży. Przed pasażerem nie ma za to żadnego schowka. Sterowanie wycieraczkami nie zostało na szczęście przeniesione do menu. Odpowiada za to lewa manetka. Jest ona zintegrowana ze sterowaniem światłami drogowymi i oczywiście kierunkowskazami, chociaż też jest ta manetka możliwie uproszczona, ponieważ na przykład zmiana intensywności działania w trybie automatycznym wycieraczek wymaga wejścia do ustawień na komputerze środkowym. Z prawej strony mamy przełącznik biegów przód-tył. Te manetki, zarówno prawa jak i lewa, są ergonomicznie zaprojektowane.
Kierownica w EX30 jest niewielka i dobrze leży w dłoni, ma fajny, moim zdaniem, wygodny kształt. Z lewej strony steruje się z jej poziomu tempomatem, mamy też programowalny przycisk. Ja sobie ustawiłem, aby obszar prędkości się zmieniał, jeśli chodzi o ekspozycję, albo bardziej minimalistyczny, albo z informacjami z czujników wokół samochodu, ale można też tutaj zaprogramować wyłączanie inteligentnego asystenta prędkości, więc Volvo nie skazuje nas na tą technologię, żeby bardzo głęboko gdzieś wchodzić w menu, aby ją usunąć. Z prawej strony, tak jak mówiłem, zazwyczaj system audio, jest też asystent głosowy. Konkretnie asystenta Google, ponieważ mamy tutaj integrację z usługami tej firmy i OK Google, wyłącz światła. Przykro mi, w tym samochodzie nie mogę sterować tą funkcją. No właśnie, niestety tego typu spraw nie można załatwić przy pomocy głosu, ale za to obsługa klimatyzacji, która jest tutaj w formie menu, nie ma żadnego fizycznego panelu, czy dyktowanie celów nawigacji, działa bez zarzutu jak na smartfonie, więc jest ok, no ale fakt zostaje, że rozmowa z samochodem nie jest zastępstwem dla pozbycia się tych wszystkich fizycznych elementów sterujących. Integracja z Google oznacza także obecność map Google z punktami zainteresowań, z aktualnością map, tak jak na smartfonie. To jest bardzo mocny punkt tego systemu. Interfejs jest przejrzysty, elementy różne klikalne mają dla siebie odpowiednio dużo miejsca, tylko ta strefa moim zdaniem jest zbyt mała, chociaż czcionki powinny być tutaj powiększone. Poza tym jest ok, całość działa szybko. Mamy też dobrze zaprojektowane menu, to znaczy nie jestem fanem samej idei, że aż tyle rzeczy się tutaj znalazło, chociażby komputer podróżny jest tutaj zakopany, no ale jeśli już gdzieś się wchodzi w daną kategorię, to jest to wszystko przejrzyście podane i można sobie ten samochód dostroić do swoich potrzeb. Minimalizację fizycznych elementów sterujących widać też na fotelach. W wersji Ultra mamy ich elektryczną regulację, ale zamiast osobnego przełącznika do każdej sekcji, siedziska, oparcia jest tylko jeden i przycisk na środku, który przełącza to, czy akurat zmieniamy położenie odcinka lędźwiowego, czy też kąt nachylenia oparcia, i w ten sposób można to zmieniać. Na tunelu środkowym nie ma żadnych elementów sterujących. Mamy tutaj matę do indukcyjnego ładowania telefonu, ale tylko od strony kierowcy. Od strony pasażera, pomimo tego, że przestrzeń wygląda tak samo, to indukcji nie ma. Z jednej strony wydaje się to ok, ponieważ mamy możliwość spoglądania na ekran w naturalny sposób, gdy się ładuje ten telefon, ale też wyobrażam sobie scenariusz, w którym ten telefon pod wpływem przeciążenia po prostu spadnie z tej maty, więc to jest ta ciemniejsza strona tego rozwiązania. W sąsiedztwie mamy też porty USB. Pomysłowo zaprojektowany jest ten obszar, ponieważ tutaj jest taki płytki schowek, są dwa porty. Jeśli chcemy ukryć sobie telefon na przykład tutaj na dole, to jest ok, ale jeśli chcemy mieć go na wierzchu, to jest wygodne ujście na kable. Kolejne dwa USB-C są z tyłu, mamy też tutaj sterowanie szybami. Poniżej znajduje się foremka, mało wysublimowana jeśli chodzi o wyciąganie, ale za to z sympatycznym wzorkiem na boku. To wszystko powoduje, że obsługa EX30 była tym czynnikiem, który wywoływał u mnie emocje, tym razem te negatywne. Przyzwyczaiłem się, że producenci w autach elektrycznych są bardziej skorzy do eksperymentów ze sposobem sterowania i zmniejszania ilości fizycznych instrumentów, ale Volvo poszło moim zdaniem tutaj za daleko. To znaczy, aby zachować uczciwość, w EX30 nie jest aż tak źle, bo na przykład położenie lusterek nie dostraja się co chwila, a asystent zapalania świateł działa ok. Ale fakt zostaje, że jeśli coś chce się tutaj własnoręcznie poustawiać, a nie dopasować do optymalnego dla EX30 scenariusza, czyli że ktoś zdaje się na automatykę, wsiada, rusza, ustawia co najwyżej głosowo cel w nawigacji i tyle, to zbyt często to ustawienie jest zbyt absorbujące. No i też jeśli coś by się stało z ekranem dotykowym, to ma się z grubsza przechlapane. Te zabiegi we wnętrzu można postrzegać jako podążanie za futurystyczną filozofią, aby samochód był możliwie minimalistyczny i kontekstowy, o czym świadczy też chociażby fakt, że nie ma tutaj fizycznego startera, tylko wsiada się do kabiny, wrzuca bieg i jedzie. Uważam jednak osobiście, że koszty też odgrywały w takim projekcie sporą rolę, bo kolejna ikonka w menu na ekranie dotykowym kosztuje mniej niż fizyczny przełącznik. Moim zdaniem jednak oszczędności szukano nie do końca tu, gdzie trzeba, bo wolałbym mieć w tej samej cenie auta na przykład trochę słabszy i tańszy silnik i zarazem jakiś zestaw wskaźników za kierownicą albo wyświetlacz head-up. No ale w EX30 mamy to co mamy i za niespełna 170 000 złotych dostaje się nieźle wyposażone auto, to znaczy z większością systemów bezpieczeństwa,
bezpieczeństwa, a tych jest tutaj dużo, w tym ciekawe, jak na przykład radary ostrzegające przed rowerzystami czy innymi samochodami, gdy otwierane są drzwi. Są też czujniki parkowania, klimatyzacja, nawigacja na prezentowanym ekranie, więc nie ma tutaj wielu barierów, ale jest ok i spokojnie jeździć się da. Osobiście dopłaciłbym jednak 15 000 złotych do plusa, gdzie mamy też aktywny tempomat, rozbudowanych asystentów parkowania, audio firmy Harman Kardon i trochę innych rzeczy, które długoterminowo można docenić. W testowanym Ultra za sprawą kamer 360 stopni, panoramicznego dachu czy elektryki foteli można się poczuć pod kątem poziomu wyposażenia już jak w większych i spalinowych Volvo, chociaż niezrozumiały jest dla mnie brak w standardzie nawet wypasionej wersji podgrzewania foteli. Cenę podwyższyć można też układami napędowymi, bo testowane Twin Engine względem podstawy to 45 000 złotych ekstra. Pojedyncze opcje za to praktycznie tutaj nie występują i Volvo w EX30 poszło azjatycką ścieżką, to znaczy opierając się na predefiniowanych półkach wyposażenia. Gdyby ktoś chciał mieć testowany model na wypasie jak egzemplarz testowy, to może dostać go też za 3214 zł netto miesięcznie w leasingu operacyjnym i taką ofertę proponuje partner Wahacz TV, firma Carlis Polska. Taką ratę uzyskać można przy 20% wpłacie własnej, 4-letnim okresie leasingu i wykupie końcowym 30%, a dodatkowo jakby ktoś chciał mieć za darmo podstawione wybrane auto pod wskazany adres, to wystarczy, uwaga, do zamówienia na stronie wpisać kod Wahacz Free. Link do oferty na X30 wraz z kodem do skopiowania znaleźć można w opisie filmu. Jeśli chodzi o wykonanie, to Volvo chwali się, że możliwie wiele materiałów w EX30 pochodzi z recyklingu. Sprawdźmy, jak przekłada się to na odczuwalną jakość. Te elementy, czy to na desce rozdzielczej, czy to na drzwiach, wyglądają bardzo dobrze. Te wstawki już mi się mniej podobają. To znaczy, zdaję sobie sprawę, że ich odbiór zależy mocno od tego, czy komuś ten wzorek przypadnie do gustu, ale dla mnie to jest taka średniej klasy tapeta, której osobiście bym nie kupił. Podłokietniki są odpowiednio miękkie i miłe w dotyku. Tutaj mamy trochę włochatego materiału, w niższych częściach kokpitu mamy twardy materiał z kolei, który wygląda trochę ciekawiej niż taki zwykły czarny plastik, jest lekko takimi jaśniejszymi elementami urozmaicony. Tutaj znowu jest przyjemny dla dłoni materiał. Na fotelach za 4999 zł w testowanym egzemplarzu mamy wełnę i to robi bardzo pozytywne wrażenie, a ogólnie jakościowo nie ma tutaj oczywiście takiego przepychu i luksusu jak w dużych spalinowych Volvo, ale poziom jest naprawdę solidny, nie ma się do czego przyczepić. Z kolei pilot do obsługi systemu dostępu bezkluczykowego wykonany jest rozczarowująco. Tutaj mamy matowy, średniej jakości plastik. Tutaj jest jeszcze gorzej, ponieważ jest połyskujący ten plastik, łapiący wiele różnych zarysowań. Najgorsze jednak w tej konstrukcji jest fakt, że nie ma tutaj żadnych przycisków, więc musimy polegać na czujniku zbliżeniowym, że jak się podchodzi do samochodu, to on się odblokowuje, jak się odchodzi, to się zablokowuje, co działa bez zarzutów. No ale fakt zostaje, że gdyby coś poszło nie tak z tym czujnikiem, no to nie ma żadnego wyjścia awaryjnego, aby temu zaradzić. Pilot jest bardzo lekki, też niezbyt duży. Lusterka boczne w EX30 mają bardzo cienkie ramki, estetycznie się to prezentuje. Są też odpowiednich rozmiarów. Nie za mała jest również frontowa szyba, dobrze widać przez nią maskę. Pod szybie do najdłuższych tutaj nie należy. Widoczność na boki jest dobra. Z tyłu poprzekątnej słupek jest dosyć masywny. Tylna szyba jest umiarkowanie wysoko poprowadzona, jest ona niestety mała, a też wysokie zagłówki ograniczają trochę pole widzenia, gdy się na przykład patrzy w lusterko. EX30 jest pierwszym Volvo, z jakim mam styczność, w którym spotkać można widok łączony w kamerach 360 stopni, to znaczy nie trzeba się przełączać pomiędzy widokiem z jednej kamery a z lotu ptaka, tylko są one w sąsiedztwie, jest to duży plus pod kątem ergonomii. Niestety jakość tych kamer względem większych spalinowych Volvo jest moim zdaniem trochę pogorszona pod kątem rozdzielczości. Wciąż jest ok, no ale nie jest to krok w przód, tylko w tył. Zdecydowanie już największym jednak problemem tych kamer jest to, że bardzo ten obraz tutaj klatkuje, nie ma żadnej płynności i tak jak ta rozdzielczość to jest po prostu tak stwierdzenie i tyle, nie przeszkadza to podczas użytkowania. Tak ten brak płynności pogarsza w pewnym stopniu pewność korzystania z tych kamer. Podczas jazdy na ciaśniejszych przestrzeniach EX30 jest przyjemnie zwinnym samochodem, bo silniki elektryczne sprawiają, że nie czuje się ociężałości, np. zawracając gdzieś na 3 i przełączając się pomiędzy trybami D i R, ale też układ kierowniczy wpływa na taką ocenę, bo kierownica w tym samochodzie jest mocno wspomagana. Można to sobie ustawić w menu, ale nawet przy ustawionym dużym oporze lekko się nią obraca, a przy małym to już w ogóle. W mieście w połączeniu z małym nadwoziem i dobrą zwrotnością zapewnia to bardzo
bardzo przyjazne dla kierowcy warunki. Jadąc z większymi prędkościami, opór kierownicy jest moim zdaniem jednak zbyt mały, to znaczy nie pogarsza on bezpieczeństwa, ale gdyby układ bardziej się utwardzał, wpływałoby to pozytywnie na wrażenia z jazdy. Te jednak wciąż są ok, bo gdy nie chce się szaleć, to samochód prowadzi się płynnie i neutralnie, czego można się spodziewać po Volvo. A jak chce się pojechać trochę ostrzej, to jego układ kierowniczy nie wymięka przy mocy samochodu, o ile się nie przesadzi, bo za X30 też żaden sportowiec nie jest. Zawieszenie jest tutaj dosyć sztywne na większych nierównościach, ale dobrze radzi sobie z tymi mniejszymi i generalnie pracuje cicho, więc mnie takie zestrojenie przy mocy i układzie kierowniczym EX30 odpowiadało. Dekoracyjne oświetlenie w EX30 pojawia się od wersji Plus i sporo przestrzeni w kabinie oświetla na drzwiach, desce rozdzielczej czy też tunelu środkowym. Można modyfikować kolorystykę nie jakoś bardzo indywidualnie, ale mamy kilka predefiniowanych motywów, które bardzo fajnie się moim zdaniem prezentują, to znaczy mamy wielokolorowe na przykład te paski na desce rozdzielczej, te kolory się lekko zmieniają i bardzo gustownie jest to dobrane. Podoba mi się, można też oczywiście wyłączyć, jeśli komuś by się z kolei nie spodobało, albo ustawić zwykłą barwę białą, taką jaką spotkać można na przyciskach i przełącznikach, których nie ma zbyt wiele, więc to dekoracyjne oświetlenie bardzo mocno wpływa tutaj na odbiór kabiny po zmroku, nie jest dzięki temu tak ponura. Przednie światła w EX30 nawiązują do tego, co spotkać można w spalinowych Volvo w ostatnich latach, czyli mają segmenty do jazdy dziennej połączone z kierunkowskazami w kształcie inspirowanym młotem Tora z mitologii nordyckiej. Tutaj mamy jednak elementy niegładkie, a trochę poszatkowane. Z przodu wszędzie są LEDy, tak samo jak w kierunkowskazach w bocznych lusterkach. Z tyłu również mamy kształty, które bez problemów skojarzyć można z Volvo, a gdyby ktoś nie skojarzył, to ma bardziej oczywisty napis, ale znowu, trochę są te światła zmodyfikowane, niejednolite. Mnie projekt oświetlenia testowanego modelu się podoba, bo jest nowoczesny, ładny, a zarazem dobrze dopasowany do trochę mniejszego modelu. Volvo w EX30 nie oferuje adaptacyjnych świateł LED, nawet w opcji w wersji Ultra, zatem dostajemy tutaj statyczne rozwiązanie, które trzyma jednak wysoki poziom, bo światła są soczewkowe i cechują się dobrą precyzją odcinania strefy jasnej od ciemnej. Tak samo o ich mocy świecenia nie mogę powiedzieć złego słowa. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi mam taki minimalny, ale wciąż bezkontaktowy zapas wolnej przestrzeni. Panoramiczny dach w wersji Ultra kończy się bardzo daleko. W naturalnym ułożeniu moja głowa ląduje pod taflą szkła i mam do niej jeszcze taki solidny margines. Tunel środkowy w testowanym modelu praktycznie wcale nie wystaje. Tylna kanapa niewyposażona została w rozkładany podłokietnik. Szklany dach w wersji Ultra nie jest niestety wyposażony w żadną roletę, a jedynie szkło, które ma filtrować promienie UV. Jak jechałem w kwietniowym słońcu, to nie odczuwałem z tego powodu jakiegoś dyskomfortu i nie paliło mnie ono w głowę, no ale przy tym dachu, jako standardzie w wersji Ultra, zdecydowanie roleta powinna być, bo sytuacje są różne i jej brak to wyraźny minus. Bagażnik EX30 ma 318 litrów pojemności, próg załadunkowy jest w nim umiarkowanie wysoki, otwór niezbyt duży, a kształty regularne. Po bokach mamy haczyki na jakieś torby oraz niewielkie kieszenie w nadkolach. Z lewej strony jest też gniazdo 12V. Pod podłogą jest dodatkowa przestrzeń. Tę podłogę można regulować na wysokość, a w konsekwencji obniżyć. Maksymalne zdolności ładunkowe samochodu to 904 litry. Przy złożonych siedzeniach i półce w wyższym położeniu nie ma uskoku. Z przodu mamy dodatkową, niewielką przestrzeń do dyspozycji. Podsumowując, EX30 jest trudne do podsumowania, to znaczy jest to bez dwóch zdań udany elektryk, który gwarantuje dobre, a w wersji Twin Engine wprost niesamowite osiągi, a przy tym szybkie ładowanie i niskie zużycie energii. Mamy też dobry układ kierowniczy, estetyczne wykonanie i atrakcyjny wygląd. Z drugiej jednak strony sposób sterowania jest tutaj nieraz przekombinowany, ale przyznam, że z każdym kolejnym dniem testu mniej zwracałem na to uwagę, bo w sumie tych poumieszczanych w menu rzeczy nie zmienia się ciągle, więc nie jest to dla mnie czynnik dyskwalifikujący EX30, chociaż zdaję sobie sprawę, że dla części osób może być. Zatem każdy zainteresowany tym modelem powinien przeanalizować swój sposób korzystania z auta i podjąć decyzję, czy EX30 jest stworzony dla niego, czy też nie, bo nie jest to neutralne auto dla każdego.
I to wszystko, co przygotowałem o EX30. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carli z Polska ich ofercie. Jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!